Cześć, tu Bartek Czeka ze strony universeofmemory.pl i .com. Niektórzy rodzice zauważyli, że kiedy przyprowadza się wnuczka na niedzielny obiad, to po obiedzie babcia nagle zaczyna robić się blada, iskierka życia opuszcza jej oczy. I jedno wytłumaczenie jest takie, że po prostu latorość okazuje się trującym bluszczem i babcia ma już dosyć, ale istnieje jednak zdecydowanie lepsze wyjaśnienie, a mianowicie hipotonia poposiłkowa. I dzisiaj pogadamy sobie właśnie o tym stanie. I ta hipotonia poposiłkowa, jak to się ładnie nazywa, to jest po prostu drastyczny spadek ciśnienia tuż po posiłku, który następuje mniej więcej już około 1 godziny po zakończeniu posiłku. I co jest najgorsze, jest to jedna z najczęstszych przyczyn utrat przytomności przez osoby starsze, ponieważ stan ten również będzie właśnie występować najczęściej u osób starszych. I bym powiedział, że to jest taka złota trójca niechlubna utraty przytomności, powodów utraty przytomności przez starsze osoby i niestety w tej trójcy mieszczą się między innymi również wypróżnienia, tak? Czyli na przykład podczas oddawania moczu, podczas oddawania stolca może się to zdarzyć. Natomiast hipotonia poposiłkowa, bym powiedział, jest jednym z takich najbardziej tajemniczych zjawisk. I zauważyłem, że niektóre osoby, nawet starsze, się z tego cieszą. Jak prawdopodobnie zauważyłeś, jeśli obejrzałeś ostatni filmik, opisywałem, że istnieje coś takiego jak fizjologiczne stany zapalne po posiłku. Mianowicie po spożyciu posiłku stany zapalne zaczynają rosnąć, zaczyna przyspieszać akcja serca i również jakby zwiększa się aktywność tego sympatycznego, czyli współczulnego układu nerwowego, który odpowiada za walkę, ucieczkę, ale również jedzenie. Jedną z miar po prostu funkcjonowania sympatycznego układu nerwowego jest tak zwany HRV, czyli Heart Rate Variability, czyli jakby można powiedzieć zróżnicowanie bicia serca. I ono się rzeczywiście zwiększa po posiłku, szczególnie jeśli posiłek jest bogaty w węglowodany i tym samym zwiększa się bardzo często również ciśnienie po posiłku. Właśnie z tego powodu, często jeśli są dyskusje i osoby starsze szczególnie ze sobą rozmawiają, to osoby, starsze, które zauważyły, że u nich ciśnienie spada, cieszą się z tego powodu, tak? Bo mówią, że a u mnie na przykład ciśnienie spada, to znaczy, że jest na przykład dużo lepiej. I właśnie o tym będzie ten odcinek. Dlaczego właśnie ten nagły spadek ciśnienia, który może być bardzo gwałtowny, on może, na przykład ciśnienie skurczowe może nagle spaść o do 20 mm właśnie słupa rtęci bardzo, bardzo szybko w przeciągu tej 1 godziny, jest niebezpieczny. Jakie są powody, jakie są mechanizmy, które stoją za tym nagłym obniżeniem ciśnienia oraz co można z tym zrobić. A zanim przejdziemy dalej, parę słów podziękowania i ukłony w stronę sponsora tego odcinka, którym jest jak zawsze Mięsna Paczka. Jeśli ktoś nie kojarzy, Mięsna Paczka jest dostawcą mięsa z certyfikowanych ekologicznych polskich gospodarstw, gdzie jak zawsze powtarzam, hodowla odbyła się po bożemu, to znaczy nie ma używanych antybiotyków na żadnym etapie wzrostu, nie ma żadnych używanych boosterów, hormonów wzrostu. Tym samym mamy gwarancję, że mięso jest jak najwyższej jakości w momencie, w którym trafia na nasz stół i oczywiście jest to potwierdzone odpowiednimi certyfikatami. I Mięsna Paczka działa w szalenie łatwy sposób. Wchodzimy na stronę Mięsnej Paczki, wybieramy gotową paczkę, która nam pasuje, a jeśli nie pasuje, to możemy skompletować własną ze wszystkich produktów, które znajdują się w sklepie. Punkt drugi, wybieramy, gdzie ma ta paczka być dostarczona i punkt trzeci, cieszymy się, bo trafia prosto pod nasze drzwi. Ona jest fajnie zabezpieczona, jest warstwa izolacyjna, jest suchy lód, więc wszystko jest po prostu świeże, zmrożone. Można przełożyć od razu takie mięso bezpośrednio do zamrażarki i wyjmować w momencie, w którym po prostu mamy ochotę albo chwilę coś ugotować nam i naszym bliskim. Jeśli ktoś jeszcze nie zamawiał, to z kodem Bartosz10 jest 10% zniżki na pierwsze zamówienie. Ja serdecznie polecam jak zawsze ze swojej strony i jeszcze raz dziękuję Mięsnej Paczce za sponsorowanie tego odcinka. Lecimy dalej. Zagadki tej jednak nie da się rozwikłać bez jakichś podstaw fizjologii. Co dzieje się, kiedy spożyjemy posiłek? Przede wszystkim następuje nagłe rozszerzenie naczyń krwionośnych w układzie pokarmowym. Krew zaczyna gromadzić się w jamie brzusznej, powrót żylny do serca zaczyna gwałtownie się zmniejszać. Jako rezultat tego wszystkiego zaczyna spadać ciśnienie. Im większe rozszerzenie naczyń krwionośnych w układzie pokarmowym, tym większy spadek ciśnienia. Oczywiście nie jest tak, że ciało po prostu pozwoli, żeby to ciśnienie nagle gwałtownie spadło. Jest akcja, w zdrowym ciele jest reakcja. Reakcją jest aktywacja tak zwanych baroreceptorów. I oczywiście większość z nas, jak słyszy bar, to powinno sobie to kojarzyć słusznie z ciśnieniem, bo baroreceptory to są po prostu takie ciśnienioreceptory, które będą aktywowane w odpowiedzi na rozciąganie między innymi naczyń krwionośnych. I w momencie, w którym następuje aktywizacja tych baroreceptorów, następuje również aktywacja między innymi układu współczulnego, i w tym momencie skacze puls i zaczyna skakać tętno i
następuje wazokonstrykcja, a więc zwężenie naczyń krwionośnych. Mamy więc aktywizację baroreceptorów i aktywizację układu współczulnego. Tak, odbywa się to normalnie, tak powinno to działać, ale nie działa u wszystkich. Patrząc na badania, mniej więcej do 40% osób starszych ma kłopot z tą odpowiedzią. Z paru powodów. Po pierwsze, baroreceptory po prostu mają niższą wrażliwość, mniejszą siłę reakcji. Tak samo aktywizacja układu współczulnego już nie jest tak dobra jak u osób młodszych. I na koniec, już w latach 80. pokazano, że między innymi wyrzuty adrenaliny i noradrenaliny właśnie w odpowiedzi na posiłek u takich osób starszych są zdecydowanie mniejsze. No i jaka jest tego konsekwencja? Konsekwencja jest taka, że po prostu to rozszerzenie naczyń krwionośnych w układzie pokarmowym, które powoduje spadek ciśnienia, utrzymuje się dużo dłużej niż u osób, które są zdrowe, które reagują normalnie. To jest jeden rodzaj, można powiedzieć, patologicznej reakcji, a oczywiście innym rodzajem patologicznej reakcji będzie absolutne wywindowanie ciśnienia, tak? Co akurat oczywiście zdarza się częściej u osób, które są chore metabolicznie i osób młodszych. Natomiast jeszcze raz, u osób starszych może nastąpić ten gwałtowny spadek ciśnienia. Wiedząc już, jak to wszystko działa, trzeba po pierwsze włączyć bardzo, bardzo mocno świadomość tego, że stan taki właśnie może wystąpić. Konsekwencje jego mogą być bardzo, bardzo nieprzyjemne, do czego zaraz dojdziemy. I w krótkim terminie, i w długim terminie te konsekwencje mogą takowe być. Więc jeśli zauważysz u siebie, jako u osoby starszej, seniora, na przykład zawroty głowy po posiłku, uczucie osłabienia, zaczyna się włączać ziewanie, po prostu to ciśnienie zaczyna lecieć, takie uczucie ciężkości, brak siły, może się włączyć ziewanie, nawet przyspieszona akcja serca, albo jesteś właśnie dzieckiem rodzica, który tak reaguje po posiłku, to trzeba automatycznie założyć, że potencjalnie następuje ta hipotonia poposiłkowa. A jeśli już to założymy, to warto to sprawdzić, tak? Warto wtedy dokonać pomiaru przed posiłkiem i warto dokonać paru pomiarów po posiłku. Czyli na przykład 30 minut, 60 minut, 90 i 120 minut po posiłku, żeby zobaczyć, czy jest taka reakcja. Tak jak mówiłem, konsekwencje mogą być dosyć nieprzyjemne. Na ten moment wspomnę tylko o takich krótkoterminowych konsekwencjach, bo do długoterminowych zaraz sobie dojdziemy. Krótkoterminowe oczywiście są takie, że może dojść do omdleń. Jeśli dojdzie do omdleń, może dojść do upadku. Jeśli dojdzie do upadku, nikt nie jest w stanie przewidzieć po prostu, czy taka osoba nie uderzy na przykład głową w kant stołu, tak, nie uderzy głową w jakieś schody, jakiś inny meble i nie dojdzie po prostu do trwałego uszczerbku na zdrowiu albo nawet natychmiastowego zgonu, bo takie rzeczy oczywiście też jak najbardziej się zdarzają. Natomiast to są krótkoterminowe konsekwencje, czyli tego, co może się stać jakby jako konsekwencja upadku, natomiast długoterminowe konsekwencje będą polegały potencjalnie na uszkodzeniu mózgowo-naczyniowym, do czego zaraz dojdziemy. Najpierw jednak przejdziemy przez parę badań, żeby pokazać, jak to w praktyce na żywej tkance będzie działać. I w pierwszym badaniu przebadano w sumie 27 osób. 8 osób to były osoby starsze, powyżej 75 roku życia, które miały epizody właśnie omdlenia po posiłku. 7 osób było grupą kontrolną, osoby młodsze, które oczywiście nie miały takich reakcji. I kolejną grupą jakby kontrolną, grupą odniesienia była grupa 12 osób starszych, które nie miały epizodów omdlenia po posiłku. Po 60 minutach od zakończenia posiłku okazało się, że w grupie osób, które miała epizody omdlenia, ciśnienie spadło o 26, ciśnienie tętnicze do podkreślenia, spadło o 26 mm słupa rtęci. U młodych osób nie zanotowano żadnej różnicy. W grupie kontrolnej osób starszych bez epizodów omdleń ciśnienie tętnicze spadło o 9 mm słupa rtęci. Jeśli chodzi o tętno i wydzielanie noradrenaliny, to zarówno w grupie osób młodszych i osób starszych, które nie miały tych epizodów omdleń, zanotowano, że tętno i wydzielanie noradrenaliny po posiłku było na podwyższonym poziomie, czyli można powiedzieć, reakcja była normalna. W przypadku tej grupy kontrolnej starszych osób relatywnie normalna, bo wciąż jednak zanotowano spadek ciśnienia tętniczego. Co ciekawe, właśnie w tej grupie osób starszych, które miała epizody omdleń, okazało się, że był brak istotnego wzrostu tętna oraz dodatkowo tylko początkowy wzrost noradrenaliny, potem spadek równoległy do spadku ciśnienia. To badanie było jednym z wielu, które pokazało właśnie, że istnieje niewydolność kompensacyjna układu nerwowego, czyli
niedostateczna w tym przypadku aktywacja tego układu sympatycznego, układu współczulnego, tak? Czyli między innymi właśnie wzrost tętna, przygotowanie się albo do walki, ucieczki, albo między innymi właśnie jedzenia, trawienia u tych osób starszych, które miały epizody omdleń. Cały czas będę to podkreślać w tym odcinku. Można to bardzo łatwo przetestować w warunkach domowych, między innymi mierząc samodzielnie ciśnienie. Nie bez powodu wspomniałem, że to było jedno z badań, które by właśnie pokazało tę niewydolność kompensacyjną układu nerwowego, bo w badaniu z 1991 roku naukowcy doszli do tego samego wniosku. I tam przeprowadzono badanie na grupie osób starszych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym, którzy mieli przejawy właśnie i hipotonii poposiłkowej, albo odpowiednio w drugiej grupie hipotonii ortostatycznej, czyli spadku ciśnienia po zmianie pozycji. Czyli na przykład osoby, które leżą i nagle wstają i mają epizody zawrotów głowy, omdlenia i tak dalej. I tam właśnie, tak jak mówiłem, doszli naukowcy do tego samego wniosku, że przede wszystkim odpowiedzialna będzie niewydolność tego układu współczulnego. To znaczy te między innymi baroreceptory reagują bardzo kiepsko i układ współczulny w momencie, w którym reagować powinny. Testowano na grupie 16 osób starszych po 75 roku życia w porównaniu do grupy kontrolnej, czyli 8 osób młodych, jak posiłek właśnie znowu wpłynie na ciśnienie i tym razem pomiarów dokonywano przed śniadaniem, po śniadaniu, na siedząco, na stojąco oraz po spożyciu wody. Zaoszczędzając wam szczegółów, znowu wniosek był dokładnie taki sam, że w przypadku osób starszych, mimo że tam zanotowano jakieś zmiany tempa, podwyższenie tego tętna, co powinno się pojawić najczęściej po posiłku, zanotowano, że te zmiany tętna, wzrost tętna nie jest wystarczający, żeby kompensować spadek ciśnienia krwi, a spadek ciśnienia krwi u osób starszych nastąpił znaczący, nawet paręnaście milimetrów subartenci właśnie jeśli chodzi o ciśnienie tętnicze, u niektórych osób więcej. Natomiast również zanotowano, że nie było objawów, nie było nawet zawrotów głowy, co daje nam informację, że ten spadek ciśnienia, znaczący spadek ciśnienia może zachodzić bezobjawowo, aż nie będzie za późno. To znaczy, że będzie spadek ciśnienia, potem ten spadek ciśnienia będzie się pogłębiał, aż taka starsza osoba może w pewnym momencie stracić przytomność. Właśnie dlatego warto przynajmniej raz na jakiś czas, powtórzę ponownie, sprawdzić ciśnienie u siebie, jeśli jesteśmy już gdzieś tam po 50 i szczególnie u naszych rodziców, jeśli są starsi, po posiłku, żeby zobaczyć, jaka będzie reakcja. I oczywiście linią bazową powinny być między innymi pomiary przed posiłkiem. Ważna rzecz, którą dodano w tym badaniu, jest to, że właśnie ten spadek ciśnienia po posiłku będzie wpływać potencjalnie na takie te pomiary ambulatoryjne, czyli całodobowe, jeśli chodzi choćby o holtera ciśnieniowego, co może wykrzywiać po prostu odczyty ciśnienia takiej osoby przez całą dobę. Wiedzieć, że ta hipotonia poposiłkowa występuje, to oczywiście już jest jakaś potęga, bo mamy świadomość, że jest problem, natomiast oczywiście kolejnym takim elementem tej całej łamigłówki jest to, jakie zmienne wpływają na ten spadek ciśnienia tętniczego po posiłku i czy możemy coś z tym zrobić. I właśnie takie kolejne badanie sprawdzało dokładnie to. Badanie te było przeprowadzone na grupie osób geriatrycznych, jak to stwierdzono, czyli w wieku 75 do 91 lat. I tam podawano im posiłki, które były standaryzowane, to znaczy była taka sama ilość kalorii, natomiast była podana inna ilość węglowodanów. Posiłek miał formę płynną. I w jednym posiłku w jednej grupie podawano 25 gram węglowodanów, w drugiej grupie podawano 65 gram węglowodanów i w trzeciej 125 gram węglowodanów. W sumie było 12 osób testowanych. Posiłki te podawano w losowej kolejności w 3 różne dni. Co wyszło z tego badania? Ciśnienie skurczowe, rozkurczowe i tętno mierzono co 5 minut od 20 minut przed posiłkiem do 75 minut po posiłku i objawy hipotonii poposiłkowej rejestrowano dokładnie co 15 minut. Wyniki były następujące. Najmniejszy spadek ciśnienia skurczowego wystąpił po posiłku niskowęglowodanowym, było 28 mm subartenci ciśnienia tętniczego, większy po średnim, uwaga, 39 mm słupa rtęci i największy po wysokim 40 mm słupa rtęci. Czas trwania tej hipotonii poposiłkowej był najkrótszy po posiłku niskowęglowodanowym. Objawy hipotonii poposiłkowej były rzadsze i łagodniejsze również po posiłku z najmniejszą ilością węglowodanów. No i wniosek był następujący. Zmniejszenie ilości węglowodanów w posiłku istotnie ogranicza spadek ciśnienia po jedzeniu, skraca czas trwania hipotonii poposiłkowej i redukuje objawy. Może być to skuteczna, niefarmakologiczna forma leczenia hipotonii poposiłkowej u osób starszych. To jest jedna z takich rzeczy, które non-stop powtarzam, że są różnego rodzaju odcienie po prostu dysfunkcji
w odpowiedzi na węglowodany. Klasykiem oczywiście jest insulinooporność, różnego rodzaju formy cukrzycy, natomiast inną odsłoną będzie to, że będzie mieć hipoglikemię reaktywną, tak? Czyli po prostu poziom glukozy po posiłku będzie spadać. Wiele osób uważa, że to jest, nie wiem, może być coś raczej innego niż dysfunkcja metaboliczna. Nie, to jest dokładnie to samo. Ciało nie jest w stanie regulować odpowiednio wyrzutów insuliny i wyrzuca zbyt dużo insuliny z komórek beta-trzustki i zbyt duża ilość insuliny będzie wymiatać z kolei zbyt dużo glukozy z krwiobiegu. Wiele osób będzie miało znacznie podwyższone ciśnienie, znacznie podwyższone tętno po posiłku, co jest również niepokojące. Jeszcze raz omawiałem to w ostatnim odcinku, jak 5 posiłków dziennie będzie bezpośrednio przyczyniać się do powstawania miażdżycy. Jak widzimy, inną odsłoną po prostu takiej, nazwijmy to, alergii na węglowodany będzie to, że może to ciśnienie spaść i może spaść znacząco i mogą być tego poważne konsekwencje. Kolejny element łamigłówki, rozwiązania tej całej łamigłówki został nam zafundowany w kolejnym badaniu, gdzie znowu porównywano właśnie osoby starsze z hipotonią poposiłkową z grupą osób młodszych, ale u tych osób młodszych również występowała hipotonia poposiłkowa. I jakie wnioski, jakie odkrycia tam dokonano? Wyszło, że insulina była znacznie podwyższona u wszystkich osób z hipotonią poposiłkową, niezależnie od wieku czy ciśnienia. Jeśli chodzi o poziom glukozy, on nie różnił się między grupami. I to jest oczywiście klasyk. Dosyć często mówię, sam poziom glukozy nie będzie nam mówić dużo. Chcemy mieć idealnie również insulinę. Tak samo jak sama choćby hemoglobina glikowana HbA1c jest absolutnie fatalnym markerem, jeśli chodzi o stwierdzanie czy diagnozowanie tylko i wyłącznie na tej podstawie dysfunkcji metabolicznych. Dalej wyszło, że noradrenalina była niska u osób młodszych z hipotonią poposiłkową, ale nie różniła się między grupą osób starszych z tą hipotonią poposiłkową. Rzut serca wzrósł znacznie mniej u starszych osób z tym stanem niż u starszych osób bez tego stanu. I znowu jest to absolutnie spójne z tymi innymi badaniami, które omawiałem wcześniej. Spadek całkowitego oporu naczyniowego był większy u młodych osób z hipotonią poposiłkową niż bez tego stanu. Taki sam u starszych niezależnie od obecności hipotonii poposiłkowej. I w tym badaniu poczyniono następujące wnioski. U osób starszych z hipotonią poposiłkową z nadciśnieniem tętniczym jest to powiązane z hiperinsulinemią. Niezależnie od wieku, niezależnie od poziomu ciśnienia. Bardzo często możemy spodziewać się, że jeśli ktoś ma już podwyższony poziom insuliny, to reakcja takiej osoby na posiłek będzie powodowała większy spadek ciśnienia. I teraz tutaj mała przerwa. Czy to powinno dziwić? Wiemy już z innego badania, że im więcej węglowodanów, tym większy spadek ciśnienia. Z tego badania wiemy, że generalnie u osób, nawet u osób młodszych, u których będzie występować hipotonia poposiłkowa, będzie mieć hiperinsulinemię, czyli podwyższony poziom insuliny we krwi. I oczywiście, jeśli ten bazowy poziom insuliny we krwi jest już wysoki nadto, to jeśli zafundujemy sobie więcej węglowodanów, to oczywiście będziemy mieć jeszcze większy wyrzut insuliny, jeszcze wyższy poziom insuliny, to stężenie. Dlaczego to jest właśnie takie szkodliwe? Dlaczego to jest jeden z tych głównych elementów tej łamigłówki? Bo insulina działa jako dosyć mocny wazodylatator. Mianowicie będzie rozszerzać naczynia krwionośne. Więc jeśli już mamy bazowo wysoki poziom insuliny i dodatkowo trzaśniemy sobie węglowodany, czyli jeszcze raz to stężenie insuliny po posiłku będzie bardzo wysokie i może być bardzo wysokie, godzinę, 2-3 godziny nawet po posiłku, to możemy spodziewać się, że te rozszerzenie naczyń krwionośnych w układzie pokarmowym, o którym mówiliśmy, będzie utrzymać się wyższy czas, jednocześnie nie będzie tej kompensacji ze strony układu sympatycznego. Nie będzie wystarczającego wzrostu między innymi ciśnienia, żeby wyregulować ten niski poziom ciśnienia, żeby kompensować go. Dalsze wnioski to było, że wazodylatacyjne działanie insuliny może przyczyniać się właśnie do hipotonii poposiłkowej, dokładnie tak jak opisałem, i zaburzenie odpowiedzi współczujnej na insulinę może dodatkowo wpływać na tą niewłaściwą regulację hemodynamiczną. I ostatnie, ta hipotonia poposiłkowa ma złożoną etiologię, obejmuje zarówno efekty hormonalne, insulina, jak i niewydolność układu współczulnego. I jak najbardziej się to zgadza, to jest jak najbardziej spójne jeszcze raz ze wszystkimi tymi rzeczami, które omówiłem do tej pory. W kolejnym badaniu stwierdzono, że zbadają, jak pora dnia, czyli
wtedy, kiedy spożyjemy dany posiłek, będzie potencjalnie wpływać na ten stan. I w tym badaniu przebadano w sumie 14 osób w wieku 66 do 97 lat i testowano w 3 porach podanie posiłku. Rano, po południu i wieczorem. Ciśnienie skurczowe i rozkurczowe mierzono co 10 minut do 20 minut przed posiłkiem, aż do 90 minut po posiłku. Jakie były wnioski? Wnioski są bardzo ważne i mają ważne reperkusje, jeśli chodzi właśnie potencjalnie o model żywienia osób starszych, szczególnie osób starszych, które jeszcze raz przejawiają symptomy hipotonii poposiłkowej. Po każdym posiłku wystąpił istotny spadek ciśnienia zarówno skurczowego, jak i rozkurczowego, ale najmniejszy spadek ciśnienia skurczowego odnotowano wieczorem, to było minus 18 plus minus 3 mm słupa rtęci, a największy w porze obiadowej minus 34 plus minus 4 mm słupa rtęci i śniadaniowej. Minus 29 plus minus 2 mm słupa rtęci. Różnice były jak najbardziej istotne statystycznie. 8 pacjentów nie miało objawów hipotonii poposiłkowej wieczorem, mimo że miało te objawy, kiedy jedli rano i w porze obiadowej, ale wszyscy mieli hipotonię poposiłkową, absolutnie wszyscy, po śniadaniu i obiedzie. Objawy hipotonii poposiłkowej trwały najkrócej i były najłagodniejsze, kiedy posiłek był spożywany porą wieczorową. Warto jeszcze podkreślić, że olbrzymią siłą tego badania jest to, że właśnie testowano również, czy sprawdzano w tych swoich wynikach, czy leki potencjalnie na to nie wpływały, czy skład posiłków nie wpływał na te rezultaty i same pomiary. I okazało się, że tylko i wyłącznie pora dnia w tym badaniu była niezależnym czynnikiem, który wpływał na to, czy hipotonia poposiłkowa wystąpiła, bo tak jak mówiłem, u niektórych osób w ogóle nie wystąpiła wieczorem, oraz jak głęboka była. I jeszcze raz, absolutnie najgorsza była w porze obiadowej, w drugiej kolejności w porze śniadaniowej, absolutnie najmniejsza była i trwała najkrócej, jeśli posiłek był spożywany wieczorem. Oczywiście każdy, kto ogląda ten kanał przynajmniej jakiś czas, wie, że jestem niesamowicie obsesyjny i szczegółowy, jeśli chodzi o podążanie po prostu w głąb tej króliczej nory i szukanie odpowiedzi na różnego rodzaju pytania, więc grzebałem dalej i okazało się, że również, uwaga, temperatura posiłku może mieć wpływ na to, jak głęboka będzie hipotonia poposiłkowa. W następnym badaniu właśnie sprawdzano na grupie 15 osób starszych w wieku 74 plus minus 3 lata, jak temperatura roztworu, bo znowu podawano posiłek płynny, będzie wpływać na tą reakcję. I podawano 75 gram glukozy w 300 ml wody grupie osób 15 starszych w odstępach 2 dni. Jeden roztwór miał temperaturę 50 stopni, drugi roztwór miał temperaturę 5 stopni. Ten roztwór o temperaturze zimny, temperaturze 5 stopni powodował średnio wzrost ciśnienia tętniczego, wzrost o 3,9 plus minus 1,3 mm słupa rtęci, a ciepły roztwór powodował spadek średniego ciśnienia tętniczego o 8 mm słupa rtęci plus minus 1,1. Wyszło, że temperatura posiłku potencjalnie jak najbardziej może dodatkowo zaostrzać tą hipotonię poposiłkową albo, uwaga, oczywiście jeśli popatrzymy na to z drugiej perspektywy, wpływać pozytywnie na jej regulację, jeśli po prostu taki posiłek będzie zimny, albo przynajmniej chłodny. W którym wzięło udział 156 uczestników, badano z kolei właśnie wpływ tego różnego rodzaju zmiennych na wystąpienie omdleń albo upadków. Natomiast grupą kontrolną w tych 156 osobach była grupa 36 osób starszych, u których omdlenia czy upadki nie występowały po posiłku. I wnioski były następujące. U wszystkich uczestników z tej całej dużej grupy średnie skurczowe ciśnienie tętnicze spadało po posiłkach. Największy spadek tego ciśnienia oraz najwięcej przypadków hipotonii poposiłkowej odnotowywano po śniadaniu. Grupa z omdleniami miała największy spadek skurczowego ciśnienia niż pozostałe grupy. Znowu nie powinno to dziwić. Częstotliwość tej hipotonii poposiłkowej była wyższa w grupie z omdleniami lub upadkami niż w grupie kontrolnej. 23% w porównaniu do 9% w grupie kontrolnej. Znowu nie powinno to dziwić. Te omdlenia zdarzają się nie bez powodu. Ten spadek ciśnienia musi być naprawdę duży, żeby do tego potencjalnie doszło. I osoby z hipotonią poposiłkową częściej miały cukrzycę, częściej przyjmowały więcej niż 3 leki dziennie, miały większą zmienność skurczowego ciśnienia w ciągu dnia. I uwaga, im wyższe ciśnienie było przed śniadaniem, tym większy spadek po śniadaniu.
I znowu, jeśli się chwilę na tym zastanowimy, czy to jest takie dziwne, już samo to, że ogólnie ciśnienie jest podwyższone potencjalnie u takich osób, pokazuje, że mamy jakąś dysfunkcję układu nerwowego. Więc oczywiście ta dysfunkcja może dodatkowo być zaostrzana, mogą być jej większe objawy w momencie, w którym dodamy jakiś dodatkowy czynnik, czyli w tym przypadku posiłek. To jest dokładnie to, ponownie o czym mówiłem, między innymi w tym ostatnim filmiku, jak właśnie 5 posiłków dziennie może być szkodliwe, jeśli chodzi między innymi o zdrowie tętnic, zdrowie naszego układu krwionośnego. Wniosek był taki, że około 1 na 4 starszych pacjentów z upadkami lub omdleniami doświadcza właśnie hipotonii poposiłkowej i zdarza się to najczęściej po śniadaniu. Widzimy więc, że ta poposiłkowa to nie przelewki, tak jak mówiłem, ryzykiem nie jest tylko upadek, utrata przytomności. W badaniach widać dosyć wyraźnie, że ta hipotonia poposiłkowa jest niezależnym czynnikiem zwiększającym ogólną śmiertelność, czyli jeśli występuje szansa na przedwczesny zgon u osób starszych jest zwiększona, dodatkowo jest niezależnym czynnikiem występowania udarów mózgu i choroby wieńcowej. W jednym właśnie z badań sprawdzano, czy potencjalnie ta hipotonia poposiłkowa będzie u osób z nadciśnieniem ma jakieś powiązanie z uszkodzeniami mózgu i wyszło, że co ciekawe i przerażające jednocześnie, że im głębsza hipotonia poposiłkowa, tym większe ma powiązanie z występowaniem bezobjawowego, to jest przynajmniej o tyle dobrze, uszkodzenia mózgu u takich osób, które będą ją przejawiać. W kolejnym badaniu z kolei, które odbyło się na grupie 1308 osób starszych średnio wieku 65 lat, którzy objawiali spadek ciśnienia minimum właśnie 20 mm supertenci 30 minut po posiłku. Sprawdzano mózg i sprawdzano właśnie, czy u takich osób szczególnie, które mają taki głęboki spadek tego ciśnienia, coś tam można wykryć. I okazało się, że jest olbrzymia korelacja między tym, jak głęboki jest spadek tego ciśnienia, jak głęboka jest ta hipotonia poposiłkowa, a występowaniem lakun. Gdzie lakuny to są takie, można powiedzieć, jamki poudarowe, które występują najczęściej jako konsekwencja niedotlenienia takich małych naczyń krwionośnych, czyli jest to, można powiedzieć, jakiś rodzaj mikroangiopatii, która będzie wykrywana w mózgu i u takich osób tym samym właśnie wykrywano, które miały głęboką hipotonię poposiłkową, częstsze występowanie tych zawałów lakunarnych, jak to się ładnie nazywa. Stwierdzono właśnie, że sama hipotonia poposiłkowa będzie niezależnym czynnikiem występowania tych zawałów lakunarnych, ale dodatkowo stwierdzono, że uwaga, spadek ciśnienia po posiłku był niezależnym czynnikiem uszkodzeń mózgu nawet po uwzględnieniu wieku, wyjściowego ciśnienia i sztywności naczyń. I właśnie w sumie to znaczy niezależny, tak? Znaczy nawet wszystkie te inne nam znane czynniki ryzyka występowania tych stanów nie grały tutaj pierwszych skrzypców. Na końcu jako ciekawostkę dam takie badanie, które robiło porównanie między tym, jak osoby starsze, a osoby młodsze właśnie będą reagować na identyczny posiłek, który miał kaloryczność 405 kilokalorii. I w jednej grupie mieliśmy 25 zdrowych osób starszych, trzeba podkreślić zdrowych, w wieku średnio 80 plus minus 6 lat. W drugiej grupie 20 zdrowych osób młodych, średni wiek 31,5 plus minus 5 lat. U osób starszych wyniki były po spożyciu tego posiłku następujące. Maksymalny spadek ciśnienia skurczowego wyniósł 7,1% plus minus 1,5. Maksymalny spadek ciśnienia rozkurczowego wyniósł 14,1% plus minus 1,7% i efekt ten występował 50 minut po rozpoczęciu śniadania. U osób młodych nie odnotowano istotnych zmian ciśnienia krwi. W obu grupach odnotowano istotny wzrost tętna po posiłku. Muszę podkreślić, że tutaj był wzrost tętna u tych starszych osób po posiłku, ale musimy podkreślić, to są osoby zdrowe, tak? To były osoby starsze, ale zdrowe, więc widać, że u takich osób zdrowych, starszych właśnie wciąż mamy to bardziej, może nie idealną, ale wciąż mamy reakcję układu współczulnego na posiłek. I u osób starszych spadek ciśnienia po posiłku był skorelowany z wyjściowym, to znaczy przedposiłkowym ciśnieniem krwi. I po uwzględnieniu wyjściowego ciśnienia istniała również istotna korelacja między spadkiem ciśnienia a wiekiem. Zróbmy sobie szybkie podsumowanie, jak można to wykryć. Najłatwiejszy sposób to jest w warunkach po prostu domowych przeprowadzić sobie ciśnienie przed posiłkiem i następnie ciśnienie po posiłku. Wiemy już, z tego, co sobie tutaj opisywaliśmy, że największe reakcje będą w odpowiedzi na śniadanie i w odpowiedzi na obiad. Zdecydowanie śniadanie tutaj króluje, jeśli chodzi o gwałtowne obniżenie ciśnienia, więc tym samym moim zdaniem najlepiej właśnie będzie testować to odpowiednio przed posiłkiem i następnie po posiłku i mniej więcej właśnie co 30 minut
będzie odpowiednio, można od 30 minuty, co 20 minut też, częściej też na pewno nie zaszkodzi i przez parę dni potestować właśnie jak taka starsza osoba albo jak ty, jeśli już osiągnąłeś ten odpowiedni wiek, reagujesz na taki posiłek. Jeśli te spadki są rzeczywiście mocne, one będą wynosić szczególnie gdzieś tam poniżej 15 mm superrtęci, na pewno trzeba już zachować ostrożność albo do czego zaraz dojdziemy, wdrożyć jakieś środki zaradcze. I rozwiązanie numer 2 jest trochę bardziej skomplikowane, ale na pewno bardziej adekwatne, jeśli chodzi o porcję informacji, którą dostaniemy. Bo chodzi o zastosowanie holtera ciśnieniowego. I holter, jestem pewien, że większość z was kojarzy, to jest oczywiście takie urządzenie, za dużo przejęzyczeń. Urządzenie, które służy do jakichś długoterminowych pomiarów. I holter ciśnieniowy tak naprawdę będzie polegał na posiadaniu urządzenia rejestracyjnego, to jest podłączone do mankietu, które sobie nosimy na ręce i będziemy mieć pomiary średnio w ciągu dnia co 15-30 minut naszego ciśnienia, a w nocy co 30 do 60, żeby po prostu nie rozbudzać człowieka. I najczęściej biega się jeden dzień albo w przypadku jakichś tam wskazań, jeśli lekarz stwierdzi, że lepiej mieć większą jakby pulę informacyjną, można nawet 2-3 dni nosić takie urządzenie i wtedy będziemy widzieć właśnie jak będziemy reagować. Natomiast oczywiście kluczowe jest to, żeby prowadzić dzienniczek. Już wiedząc, że hipotonia poposiłkowa pojawia się po posiłku, tak, zapisywać właśnie co na przykład jedliśmy, o której godzinie i wtedy będziemy mieć naprawdę dosyć fajny zestaw informacji, żeby dokonać analizy i znowu potencjalnie przedsięwziąć jakieś odpowiednie środki zaradcze. Czas na rozwiązania, to znaczy co można zrobić, żeby zaradzić tej hipotonii poposiłkowej. My oczywiście już wiemy z tego filmiku, że przede wszystkim posiłki niskowęglowodanowe. Im niżej węglowodanowe, tym mniejsza hipotonia poposiłkowa będzie, bo będą mniejsze wyrzuty insuliny, która jeszcze raz będzie działać jako wazodylatator, czyli będzie rozszerzać naczynia krwionośne, a u takich osób nie następuje następnie kompensacja, czyli wazokonstrykcja, między innymi poprzez upośledzenie wyrzutu noradrenaliny, która będzie odpowiadać za wazokonstrykcję. Posiłki, jeśli już, to niskowęglowodanowe. To jest jedna rzecz, którą należy zrobić, albo jeszcze raz, w ogóle bezwęglowodanowe. O, dokładnie takie. Wiemy, że najgorsza reakcja jest w porze śniadania, to znaczy najłatwiej jest po prostu zrezygnować ze śniadania. I oczywiście tutaj warto podkreślić, bo jest ta tyrania czasami w mediach, zauważyłem, że musisz koniecznie zjeść śniadanie. Nie musisz. Jest wiele grup, które będą reagować różnie na posiłki. Osoby starsze z hipotonią poposiłkową tak naprawdę śniadania jeść nie powinny, chyba że jest właśnie bez węglowodanów. Te spadki ciśnienia najczęściej będą najgorsze właśnie wtedy. Więc kolejna zmiana to jest manipulacja, kiedy będziemy spożywać posiłki. W przypadku naprawdę mocnych spadków ciśnienia, już takich omdleń, które dana osoba zanotowała, no można zacząć jeść tak naprawdę jakimś dopiero późnym popołudniem, idealnie. Trzecia rzecz to jest, no właśnie, temperatura posiłków. Jeśli u takiej osoby są naprawdę duże kłopoty, można próbować manipulować temperaturą posiłków, mianowicie spożywać posiłki chłodniejsze, tak? Bo te bardziej gorące posiłki mogą zaostrzać ten stan. Kolejna rzecz, to jest taka zdroworozsądkowa, ale trzeba o niej wspomnieć, nie spożywać alkoholu. Alkohol również działa jako wazodylatator, również jest w stanie mocno rozszerzyć naczynia krwionośne. Jeśli na przykład ktoś sobie spożyje obiad i sobie trzaśnie alkohol, lampkę wina do tego, to ta hipotonia poposiłkowa może być jak najbardziej zaostrzona. Kolejny punkt to jest, cóż, można, jeśli wiemy, że to występuje, można po prostu położyć się po posiłku i udać się na drzemkę. Jest to jakieś tam rozwiązanie. Nie jest to rozwiązanie idealne, bo na przykład oczywiście u wielu takich osób występuje reflux, czyli położenie się nie jest najlepszym pomysłem w tym przypadku, ale jest też inny powód, że samo regulowanie tej hipotonii poposiłkowej poprzez położenie się nie rozwiązuje kłopotu. Widzieliśmy między innymi na podstawie tych badań częstotliwość występowania tej hipotonii poposiłkowej, głębokość jej występowania będzie powiązana między innymi z uszkodzeniem mózgu. To nie jest coś, co chcemy, nie wiem, jest wielka rana i położymy na to jakiś bandażek i w zasadzie jest okej, nie ma co tutaj specjalnie kombinować. I jeszcze jedna rzecz z takich, będzie prostych rad. Można próbować, chociaż nie jest to, tak jak mówię, ani dobre, ani idealne rozwiązanie, najczęściej, szczególnie jeśli ktoś chciałby to robić na własną rękę bez wsparcia lekarza czy innego specjalisty, próbować
podbijać ciśnienie w trakcie posiłku. To znaczy można oczywiście spożyć kawę, można tabletki kofeinowe, można próbować zwiększać choćby poziom kortyzolu spożyciem jakiejś znaczącej ilości, czy przynajmniej ciut większej lukrecji, bo lukrecja, i omawiałem to w tym filmiku, jest w stanie zwiększyć poziom kortyzolu. To są takie, bym powiedział, środki zaradcze. Jeśli wiemy, że mamy spadek ciśnienia, no to możemy próbować jeszcze raz po prostu podbijać ciśnienie. Natomiast osobiście, jeśli chodzi o takie moje doświadczenie, najłatwiej jest wykluczyć śniadania, wyciąć węglowodany i najczęściej to już rozwiązuje większą część kłopotów u takich osób. Mam nadzieję, że informacje w tym filmiku będą przydatne Tobie, Twoim rodzicom, krewnym, znajomym i tak dalej i uratują przynajmniej parę osób przed trzaśnięciem głową w coś, w co głowa nie powinna trzaskać. Ja bazuję właściwie tylko i wyłącznie na badaniach naukowych. Nie czytałem praktycznie nigdy żadnej książki na ten temat, nie czytałem podręczników akademickich, bo oczywiście one bazują koniec końców na badaniach, więc dużo łatwiej jest po prostu wejść z mojej perspektywy w badania i tam czytać. I o ile rzeczywiście stricte w literaturze anglojęzycznej tych badań jest mnóstwo, to jest, tak jak widzicie, ciekawie opisane, to spróbowałem wygooglować omdlenie poposiłkowe w polskim internecie i okazuje się, że był jeden wynik. Nie sprawdzałem dalej, może jakbym zmienił hasło, to by było więcej wyszukiwań, ale był jeden wynik. Pytanie, jaka jest świadomość w Polsce, że właśnie po posiłku osoby starsze gdzieś tam już po 50-60 mogą po prostu przybić gwoździa, za przeproszeniem. I wydaje mi się, że ta świadomość jest niska, więc mam nadzieję, że ten filmik spowoduje rozszerzenie tej świadomości i pomoże jeszcze raz wielu osobom. Jeśli macie jakieś pytania, dawajcie znać w komentarzach, ale szczególnie jak zawsze interesują mnie anegdotki medyczne, tak? Szczególnie osobiste. Jeśli masz właśnie jakieś takie doświadczenia z tym zawrotami głowy po posiłku, będąc osobą starszą, czy twoi znajomi na przykład tracili świadomość, niewyspany chyba jestem, to koniecznie dajcie mi znać. Jeśli chodzi o tradycyjne ogłoszenia, serdecznie polecam swoje flagowe kursy Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, gdzie pokazuję, jak samodzielnie nauczyć się dowolnego języka od A do Z, również między innymi zastosowaniem sztucznej inteligencji, jak uczyć się słownictwa, zwiększać rozumienie, aktywizować język samemu w domu, nawet bez początkowo kontaktu z innymi, żeby przestać non-stop płacić za korepetycje, szkoły językowe, podręczniki, aplikacje i tym podobne wynalazki. Kurs Experts Incubator, czyli kuźnia ekspertów, gdzie z kolei pokazuję, jak samodzielnie opanować dowolną dziedzinę od A do Z, jak zapamiętywać, tworzyć rozumienie, wdrażać suche informacje w praktykę, idealne dla studentów, uczniów, osób, które chcą właśnie zdać jakieś egzaminy, kolokwia, chcą mieć dobre oceny, stypendia i zabłysnąć jasno. Dla osób, które mają świetną pracę, ale potrzebują właśnie jakichś egzaminów dodatkowych, certyfikacji, żeby dostać wyższe stanowisko albo dostać podwyżkę, wykazać się. Dla osób, które chcą zmienić pracę, bo nienawidzą tej bieżącej, aktualnej, ale nie mają obecnie umiejętności, żeby tą pracę zmienić. Chciałby nabyć te umiejętności, nie wiedzą jak. Kurs pokaże, jak dla dowolnej umiejętności stworzyć taki plan i te umiejętności przyswoić. I na koniec dla osób takich jak ja tak naprawdę, znaczy osób, które chcą dużo pamiętać z tego, co czytają, z tego, co słuchają, żeby ta wiedza nie była tak, że ucieka non-stop, że słuchamy i potem słuchamy znowu i tak nie pamiętamy praktycznie niczego z tego po paru tygodniach. I na końcu kursu jeden włos za daleko, gdzie pokazuję, jak zatrzymać i odwracać łysienie androgenowe zarówno u kobiet, jak i mężczyzn, jak diagnozować między innymi, zatrzymywać i odwracać telogenowe wypadanie włosów, jakie różnego rodzaju czynniki wpływają na wypadanie włosów oraz jak walczyć między innymi z uporczywymi chorobami skóry głowy, w tym upierdliwym łupieżem. Jak zawsze 3 piosenki rockowe przypięte w pierwszym komentarzu pod filmikiem, żeby mieli spędzić czas również po wysłuchaniu tego odcinka. Coś wolnego, coś szybkiego, mam nadzieję, że coś dla każdego, który przynajmniej lubi rocka tak jak ja go kocham. Z kolei pod tymi piosenkami będzie literatura naukowa, na którą powoływałem się w tym odcinku, jeśli ktoś chciałby sobie więcej poczytać. W opisie z kolei znajdziesz link oczywiście między innymi do tych kursów, o których wspominałem, ale również mojego newslettera. Klikając go wyskakuje okienko i pyk, można wprowadzić swój adres mailowy. Tam z kolei wysyłam artykuły na temat poprawy pamięci, nauki języków obcych, poprawy produktywności, kreatywności, czasami również na temat analizy badań naukowych. Jeśli
spodobały Ci się wszystkie informacje, które wymieniłem w tym filmiku, chciałbyś je szybko przyswoić, żeby stały się po prostu jakąś częścią Twojej wiedzy, rdzeniem Twojej świadomości istnienia, to można to zrobić w formie ściągnięcia łatwo przyswajalnych fiszek elektronicznych i ta opcja jest dostępna dla patronów kanału. Patronat kosztuje 40 zł miesięcznie. Jest opcja, jeśli ktoś chce po prostu więcej, bardziej wspomóc kanał, 70 zł miesięcznie, ale nie ma różnicy między tym, co ja daję. A daję oczywiście te fiszki, mówiłem, do tego odcinka i ponad 120 czy 30 już ostatnich. Jest dostępne osobne forum dla patronów kanału, jeśli ktoś chce mi zadać tam pytanie i mieć po prostu dużo większe prawdopodobieństwo, że uzyska odpowiedź, jak i również sekcja badanie tygodnia, gdzie raz w tygodniu omawiam najciekawsze badanie danego tygodnia, więc jeśli ktoś po prostu nie ma dosyć tej całej wiedzy naukowej, omówienia różnego rodzaju mechanizmów, też przede wszystkim takich badań praktycznych, których wnioski można wdrożyć w zdrowie, to tam w tej sekcji badań tygodnia znajdzie mnóstwo dodatkowych materiałów. Dzięki jeszcze raz za wysłanie tego odcinka i do usłyszenia w następnym.